Kultura nie obca. Rozmowy z obcokrajowcami o polskiej kulturze i sztuce. Cześć, mam na imię Natalia, jestem z Ukrainy, z Lwowa. Przyjechałam do Rzeszowa prawie 5 lat temu i w sumie wtedy po raz pierwszy spotkałam się z kulturą polską, bo powiem szczerze, że niezależnie od tego, że pochodzę z Lwowa, nie miałam do czynienia, czy na przykład nie mam nikogo z rodziny, z Polski albo jakichś znajomych, więc faktycznie Rzeszów został takim moim pierwszym doświadczeniem, jeżeli chodzi o moją wiedzę na temat kultury polskiej. Przyjechałam do Polski na studia. Co prawda już miałam doświadczenie edukacji na Ukrainie. Ogólnie od razu szukałam jakby kierunek, który mógłby być moją pasją, a już dawno chciałam być dziennikarzem, więc przyjechałam i w sumie złożyłam dokumenty na dziennikarstwo i jestem prawie magistrem z dziennikarstwa, więc mamy nadzieję, że to się uda za kilka miesięcy. Co dzień pracuję ze studentami, obcokrajowcami, ale nie tylko z Ukrainy czy z Kazachstanu, jak to stereotypowo wszyscy myślą, że w Rzeszowie najwięcej pyta się studentów z tych krajów. Mam do czynienia z studentami z Zimbabwe, Kenii, Wietnamu, Indii, Chiny, czyli po prostu różnorodne kraje i faktycznie to też mi pomaga w pewnym momencie nie tylko poznawać Polskę i polską kulturę, ale też być nawet takim pośrednikiem faktycznie i to ja już promuję Polskę, polską kulturę, przez to, że właśnie tak jak wspomniałam, bo znam język, więc dużo rzeczy tłumaczę, dużo rzeczy pokazuję, opowiadam i bardzo mnie to zachęca, bo faktycznie są jakby później w moim miejscu, jak ja byłam na początku. Jak ja im coś opowiadam, a u nich po prostu jest jakby taki ogień w oczach, że o tak, naprawdę nikt mi o tym nie mówił. Jak przyjechałam do Polski, to zawsze wiedziałam, że muszę skorzystać ze wszystkiego. Po prostu gdzie mogę brać udział, wszystko będę robiła. Aktywnie brałam udział w kołach naukowych na uczelni, aktywnie współtworzyłam media studenckie. Właśnie studenci próbowali swoje umiejętności, ćwiczyli faktycznie. Bardzo często pomagałam właśnie Ukraińcom, którzy chcieli pisać jakby w obcym języku, więc byłam takim przykładem, że to się da i jak chcesz, możemy usiąść, poprawić. Zawsze ktoś znajdzie się z Polski, który Ci pomoże, bo to nie jest problem, jeżeli prosisz faktycznie, jeżeli zgłaszasz swoje potrzeby i prośbę, więc może przez to jakoś, nie wiem, jestem bardzo otwarta na jakieś nowe wyzwania i faktycznie też związane trochę z kulturą polską i z językiem, to nowe wyzwanie, że ja z koleżanką postanowiłam założyć bloga, który by miał na celu jakby takie obalania stereotypów, bo jesteśmy najlepszym przykładem tego, że faktycznie mamy bardzo dużo uprzedzeń wobec innej kultury, ludzi, w ogóle wobec czegoś obcego. Nieraz słyszałam różne stereotypy na swój temat, nieważne skąd pochodzisz czy coś, po prostu mówi, że nie jesteś stąd i już masz tak naprawdę dużo takich tagów, które ludzie automatycznie przydzielają, bo jesteś obcy. A jak coś jest obcego, to bardzo często niestety to jest coś, do czego automatycznie ludzie mają taki większy dystans. Więc chcemy pokazać, że tak naprawdę ludzie tworząc ten dystans bardzo dużo tracą. I chcemy przez teksty, przez taką analitykę, przez takie pewne reportaże czy rozmowy z konkretnymi ludźmi pokazać, że można inaczej. Ta otwartość na coś nowego to oczywiście ryzyko, ale to jest ryzyko, za którym idzie bardzo dużo nowych możliwości i bardzo smutno, że ludzie tego nie widzą, więc chcemy spróbować, przynajmniej spróbujemy to pokazać i zobaczymy, jak nam pójdzie, ale mamy nadzieję, że nasze przynajmniej ambicje będą spełnione. Zawsze mi się wydawało, że Polska i Ukraina to kraje bardzo podobne, zwłaszcza kulturowo, co w sumie się sprawdziło, jak przyjechałam.
ale nie powiem, że bardzo mnie jakoś interesowała ta kultura. Czyli wiedziałam, że jest Polska, wiedziałam, że na przykład co roku w Lwowie były i w sumie są festiwale kina polskiego albo coś w tym stylu. I zawsze mnie to zachęcało, że no przecież fajne rzeczy robią, czemu nie? No i w sumie jak przyjechałam, to tylko wtedy uświadomiłam sobie, jak naprawdę wygląda ta kultura polska, bo zaczęłam ćwiczyć język i no, z mojego doświadczenia to właśnie język jest jakby takim narzędziem, które pozwala Ci poznać kulturę innego kraju. W moim doświadczeniu język mi bardzo pomógł, bo zaczęłam czytać, oglądać filmy jeszcze przed przyjazdem, ale już jak postanowiłam, że przyjadę do Polski. I faktycznie to jakby pokazało, w jaki sposób w ogóle ten naród, ten kraj myśli, jak on funkcjonuje, jakie tematy są ważne, bo mam bardzo dużo znajomych, takich prawdziwych obcokrajowców anglojęzycznych, którzy no nie mają takiego doświadczenia i uważam niestety, żeby poznać ten kraj tak bardziej od środka. Oni poznają jakby to, co Polska chce pokazać, a ja poznaję jakby to, co faktycznie Polska ma, jeżeli chodzi o kulturę. I to no, właśnie z tego powodu bardzo się cieszę ogólnie, że mam taką szansę i taką okazję. I bo właśnie pamiętam, że na przykład kiedyś dawno, jeszcze na telewizji u nas cały czas kręcili Ogniem i Mieczem. No i mi się wydawało, że przecież no taki język, jakby, że w sumie wszystko rozumiem, a w sumie już tak nie wiedziałam, czy to do końca po ukraińsku, czy po polsku, czy jakaś mieszanka. I faktycznie jak zaczęłam uczyć się polskiego, to zaczęłam po pierwsze rozróżniać, jeżeli chodzi, bo czasami tam aktorzy no właśnie wykorzystali takiego mieszanego języka, żeby pokazać taką jakby nieokreśloność do końca, czy jestem stąd, czy z Polski. Więc to po tym właśnie zaczęłam bardzo dużo rozumieć i jako taka ciekawostka zawsze się śmiałam, ale moja babcia mieszka przy granicy, co prawda wyżej na Ukrainie, bliżej do Białorusi, ale też blisko Polski. I zawsze się śmiałam, bo czasami jej nie rozumiałam. I mi się wydawało, że to przecież jakaś taka, no nie, jakiś taki typowy język tej wsi, czy coś w tym stylu. I właśnie jak zaczęłam uczyć się polskiego, to w końcu zaczęłam ją rozumieć, że o co jej chodzi, że o jaki parapet jej chodzi, co w ogóle jej... No jakby to jest śmieszne, ale faktycznie dzięki Polsce to zaczęłam rozumieć moją babcią. Faktycznie no, język polski łączy ludzi. Jeżeli chodzi o filmy, no to już tak drugi rok pamiętam, że bardzo zaczęłam oglądać filmy, zwłaszcza takie związane z historią, bo powiem szczerze, że no, trudno czytać książkę na przykład o historii Polski, na przykład obcokrajowcu, no bo bardzo dużo szczegółów nie znasz, z jednej strony przez filmy to jakby bardzo dobry sposób na to, żeby poznać, o co chodzi. I to teraz w sumie tak się też moi znajomi, zwłaszcza z Polski, często mówią, że po co ty to oglądasz? Przecież najczęściej filmy polskie, zwłaszcza o historii Polski, to filmy, które pokazują, że ale mamy tragiczną historię. I nie wiem czemu, ale być może przez to, że też my tak mamy, że cały czas mówimy o historii tak płacząc faktycznie, ale no to Polacy są trochę mistrzami w tym, ale naprawdę przepięknie to robiąc, bo oczywiście bardzo mi się podobały filmy Wajdy, Hoffmana, bardzo wielkie wrażenie na mnie zrobił film Pokłosie Pasikowskiego, jeżeli się nie mylę. I właśnie tak nawet zaczęłam po prostu czytać historię, że o co chodzi, bo takie filmy historyczne na podstawie jakichś prawdziwych wydarzeń najbardziej przyciągały, bo mamy trochę inne jakby wątki historyczne. Być może przez to ta historia polska, w ogóle kultura jest taka ciekawa dla obcokrajowców, bo możemy obiektywnie na to popatrzeć. Czasami są oczywiście wspólne, powiedzmy, strony historyczne, które nas dotyczą i wolę tak naprawdę na przykład polskie filmy o naszej wspólnej historii nie oglądać, no niestety, ale no nie powiem, że z naszej strony też nagrywane są bardzo porządne filmy, takie dokładne, ale ten dokładnie film to bardzo mi się spodobał tym, że pokazał naprawdę ciężki, trudny temat i jakby sam sposób pokazania był na tyle prosty, że na tyle jakby ten przekaz był jasny, więc no i oczywiście ostatnie filmy, Zimna wojna i tak dalej, no to przecież dla mnie to wielkie wow, nie wiem czemu, ale czasami osoby z Polski odwrotnie mówią, że fajny film, ale znowu przecież o tych nieszczęsnych stronach naszej historii, a ja uważam, że przepięknie zrobione, mistrzowskie po prostu nagrane i czemu nie, jakby to naprawdę przybliża tą kulturę. Z własnej perspektywy mogę powiedzieć, że polska kultura bardzo dużo oferuje i ja jako obcokrajowiec
jestem naprawdę zachwycona i zmotywowana do tego, żeby poznawać jeszcze więcej. Mi się wydaje, że czasami Polacy trochę tak lekceważą tym, co mają, ale tak jak właśnie wspominałam, tak się zdarza, jak już jesteś na co dzień w tym środowisku. Więc mam nadzieję, że ta rozmowa i ten filmik jakoś zachęci osób z Polski być otwartymi nie tylko na obcych ludzi, ale czasami nawet na swoją kulturę, na swoich ludzi i na to, co ten kraj oferuje.